Witajcie w Chińskim Ekonomicznym Przeglądzie z Łukaszem Kobierskim. W dzisiejszym odcinku podsumowanie i nowe wyzwania po zakończeniu 2 sesji chińskiego parlamentu. Oszczędności Chińczyków. Czy to jest problem dla władzy? Li Hui odwiedził Niemcy i Francję. Nowe informacje. Pogląd Chin na relacje z innymi państwami na świecie. Spójrzmy na to z chińskiej perspektywy. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, dzień Łukaszu. Dobry, witam, cześć Paweł po 2 tygodniach. No, nagrywamy na zmianę, więc teraz czas na ciebie. Tak, my się nie widzieliśmy 2 tygodnie, a sporo się zmieniło. Witamy naszych widzów, ten piękny, niedzielny poranek. I będziemy zaczynać informacje jak co tydzień o Chinach. Będą też pytania od widzów. Natomiast na początku podziękowania dla wszystkich osób, które wspierają kanał, bo takie osoby się pojawiły, jeżeli chodzi o ostatnie tygodnie. Wspierają kanał Łukasza, tak, na Patronite. Dziękujemy Wam. Zapraszamy do wspierania i zapraszamy również do subskrypcji, jeżeli ktoś tego nie robi, i udostępniania naszych informacji. To zaczynamy. Tak jest. Dzięki za wsparcie jeszcze raz i jak zawsze zachęcam do komentowania. Widzę, że pod filmami mamy ciekawe dyskusje moim zdaniem, więc też warto zajrzeć w sekcję komentarzy i poczytać i też może samemu zadać jakieś pytanie. Tak jak ja mówię, ja nie zostawiam tych pytań. Jeśli są jakieś dłuższe formy, to będę je przygotowywał tutaj do programu, ale zawsze tam parę zdań też w komentarzu przygotuję dla Was, tak żeby Waszą wiedzę zaspokoić. To co? W takim razie pierwszy temat. Okej, w tamtym tygodniu mówiliśmy o 2 sesjach parlamentu chińskiego. Tam było sporo danych też gospodarczych, jakie są plany, ale w momencie nagrywania jeszcze ta sesja się nie skończyła. Więc chciałem dodać kilka dodatkowych informacji, które się później pojawiły od tamtego momentu. I jedna z nich moim zdaniem dosyć ciekawa w kontekście zadłużenia chińskiego, zadłużenia prowincji chińskich, o czym też wspominamy na naszym kanale, była taka, że przedstawiciele czy tam urzędnicy z niektórych najbardziej zadłużonych prowincji i miast w Chinach spotkali się z czołowymi bankierami państwowymi w międzyczasie tych 2 sesji, co wskazuje, że wzmagają się wysiłki na rzecz renegocjacji spłaty miliardowych zobowiązań. Jak tutaj jest zacytowany jeden z bankierów, mam jego wypowiedź, powiedział, że wszyscy są tutaj, aby wziąć udział w 2 sesjach i mimochodem złożyć wizyty organom nadzoru finansowego i instytucjom bankowym. Także dodał on też, że fakt, że przedstawiciele zasiedli do takiej dyskusji, świadczy o tym, że jak wielka waga jest przywiązywana do kwestii redukcji lokalnego zadłużenia i do jakich środków finansowych mogą jeszcze na tym etapie uzyskać dostęp. Więc idzie to w 2 strony. Mamy problemy, czyli jak możemy zredukować jakoś ten dług, ale też potrzebujemy środków kolejnych, więc na ile sobie możemy pozwolić. Spotkania odbyły się m.in. z przedstawicielami Industrial and Commercial Bank of China. To jest największy pożyczkodawca w kraju. Według danych Moody's do końca tego roku należy spłacić łącznie około 3,2 biliona juanów obligacji publicznych. Także jest sporo pieniędzy, które trzeba zwrócić i jest troszkę, prowincje mają problem z tym i szukają pomocy albo jakiejś restrukturyzacji długu. Także Chińska Rada Państwa, czyli gabinet, wysłał w zeszłym roku zespoły urzędników do ponad 10 najsłabszych finansowo prowincji i miast, aby zbadali ich księgi, więc te działania były już podejmowane w poprzednim roku. Pekin podczas 2 sesji też wkroczył ze wsparciem dla tych państw, dla prowincji, organizując specjalne obligacje o wartości ponad gdzieś około 1,5 biliona juanów.
aby samorządy lokalne mogły spłacić zaległe długi. Częściowo, tak, oczywiście to jest takie rolowanie długów w zasadzie, no ale jakaś pomoc jest czasowa. W tegorocznym raporcie budżetowym rząd też centralny obiecał zdecydowanie zapobiegać jakiemukolwiek wzrostowi ukrytego długu publicznego i stale eliminować istniejące ukryte długi. Także jest to zauważalne przez państwo, jest uważalne przez rząd, przez Komunistyczną Partię Chin. Prowincje też widzą, że jest taka sytuacja, że muszą zacząć działać i podejmować rozmowy. Okej, słuchaj, a mam takie pytanie odnośnie tego długu. Jak on jest mniej więcej wielki, jak on jest szacowany, bo tutaj mamy i te oficjalne dane i mamy powiedzmy mniej oficjalne, mówimy o tym długu rządowym, publicznym, ale też mówimy o długach regionów, o długach ludzi. Jak to wygląda ten temat? Bo to często mówimy, że to jest jeden z większych problemów strukturalnych Chin. Jeśli chodzi o prowincje, czy nie pamiętam dokładnie już takich liczb, ale wiem ile na przykład w stosunku do PKB, to mówi się, że 200-300% PKB w zależności od prowincji wynosi ten dług, więc no to jest niebagatelny problem. Także jeśli popatrzymy na to, co się dzieje teraz w Chinach i jak wcześniej działali Chińczycy i władze prowincji, to trudno dalej rolować ten dług, bo jednak tak, spada sprzedaż nieruchomości, czy w zasadzie ziemi pod nieruchomości, bo to był jeden z głównych dochodów prowincji. Mamy mniejszy popyt na mieszkania i kolejna rzecz, mamy też ze strony rządu naciski na to, żeby już nie budować w takim stopniu jak wcześniej, nie stawiać tak na infrastrukturę, na projekty, które nie zawsze są potrzebne, tylko stawiać na nowe technologie. Łatwiej było budować kolejne mosty, drogi i tak dalej, niż wymyśleć inny model działania. Więc wszystkie te rzeczy, gdy weźmiemy, no to nie napawają optymistycznie na przyszłość, jeśli dla prowincji, dla ich budżetu w zasadzie. A tutaj jest takie pytanie od widzów, co się stanie z tymi miastami widmami, no bo powstało jednak sporo takich kompleksów, powiedzmy, mieszkalnych, nawet z jakąś planowaną infrastrukturą, które w tym momencie nie są zamieszkane. Co to będą tak sobie stać, czy jak to będzie właśnie wyglądać? To jest dobre pytanie, bo częściowo są zamieszkiwane powoli, stopniowo. No to wszystko zależy od ceny. Jeśli będzie cena niższa i jakiś bodziec ze strony państwa, że nie wiem, może będą jakieś fabryki, no to wtedy ci ludzie by się zasiedlali. Jeśli to się nie stanie, to będą po prostu te domy zburzone. No to jest normalna praktyka w Chinach. Jeśli nie będzie zamieszkany, to zburzą i będą stawiać po prostu w innym miejscu. Będzie to liczone jako strata w zasadzie, tak. Więc ja nie sądzę, że będą przenosić się też masowo ludzie do tych miejsc niezasiedlonych, bo już praktyka pokazała, że to tak nie działa. Ale jakby tak popatrzeć i być troszeczkę złośliwym, to wybudowanie, zburzenie i postawienie nowych domów w innych miejscu, no to masz trzykrotny impuls wzrostowy do produktu krajowego brutto, bo najpierw wybudowano, policzono. Potem firmy muszą to zburzyć, a więc też wykonają jakąś pracę, a potem w innym miejscu powiedzmy wybudować, więc to tak wygląda, że produkt krajowy brutto będzie rósł od tego, a nie malał. No tak, w pewnym sensie tak to będzie wyglądać, ale wiemy sami, że to sensu większego nie ma, tak? Budowania tych osiedli widm. I stąd, tak jak mówię, jest duży nacisk władz, żeby rewidować projekty infrastrukturalne i mieszkaniowe. Więc ten czas takiego budowania, gdzie popadnie, to moim zdaniem się już kończy w Chinach. Okej.
A słuchaj, bo ty powiedziałeś tak, że rząd stawia na nowe technologie, ale czy to nie jest za mało? No bo tutaj widzimy cały czas problemy, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne i odpływ tego kapitału. Jeżeli chodzi o ten dług też, czyli te nieruchomości i te projekty infrastrukturalne nie będą rozwijać. Czy te nowe technologie to trochę jednak nie jest za mało? Bo tutaj też się mówi o pobudzeniu popytu wewnętrznego. I ja tu jestem pewnym sceptykiem, jeżeli chodzi o ten popyt wewnętrzny. Bardziej uważam, że Chiny powinny cały czas stawiać na eksport jednak, bo to daje taką pewną perspektywę i pewną szansę i na tym opierać jednak cały czas wzrost, niż koncentrować się tak jak chce Xi i zapowiada, bo moim zdaniem to nie wyjdzie, jeżeli chodzi o popyt wewnętrzny. Jak ty to uważasz? To, że jeśli chodzi o popyt wewnętrzny, to mam kolejny temat, więc może wtedy więcej opowiem właśnie o oszczędnościach Chińczyków i o popycie, ale to wrócimy niedługo. Jeśli mogę, to po prostu przejdźmy teraz jeszcze do tematu z 2 sesji, a potem przejdziemy do popytu Dobra. Wewnętrznego, bo to w zasadzie jest też dosyć interesujące. Żeby kończyć powiedzmy już temat 2 sesji, to parlament chiński przyjął też nowelizację ustawy ograniczającą w zasadzie Radę Państwa i mającą na celu wzmocnienie zwierzchnictwa Komunistycznej Partii Chin nad rządem. Dodano nowe artykuły do ustawy, podkreślając, że Rada musi zdecydowanie stać na straży autorytetu Komitetu Centralnego Partii oraz jego scentralizowanego i zjednoczonego przywódca i ściśle przestrzegać ideologii zgodnie między innymi z myślą Xi Jinpinga, która wyznacza kierunek polityki dotyczącej wszystkiego od dyplomacji po kulturę. Jest to w zasadzie cofnięcie reform zapoczątkowanych w 1978 roku, które dawały większą autonomię w implementacji polityki czy tam administracji, generalnie administracji centralnej. I po raz pierwszy od 1982 roku zmieniono ustawę dotyczącą organizacji i pracy Rady Państwa, czyli w zasadzie to jest chiński odpowiednik Rady Ministrów. I w ocenie ekspertów nowelizacja wpisuje się w trend zwiększenia jawnej kontroli KPH nad organami państwowymi, osłabiając tym samym władzę wykonawczą Rady Państwa. I rola Rady kierowanej przez Li Qianga, która nominalnie nadzoruje 21 chińskich ministerstw i samorządy lokalne, w zasadzie zostaje ograniczona do wiernego realizowania polityki partii rządzącej, pozostawiając rządowi w zasadzie wierne wdrażanie dyrektyw partii. No i oczywiście tą ustawę przyjęto, została zatwierdzona 2883 głosy było delegatów za, 8 głosów sprzeciwu, 9 wstrzymujących się. No ale to wiecie, to jest tak, że kogoś trzeba było wyznaczyć, żeby był ktoś przeciw, ktoś za, tam nie będzie żadnych konsekwencji, po prostu robi się to po to, żeby nie wyglądało to, wiecie, 120% głosów za, nie? Czy Korea Północna albo Rosja, tego typu klimaty, żeby nie było takiego posądzenia. No było głosowanie. Także wydaje mi się to o tyle ważne, że po prostu jest kolejny krok podjęty przez Xi Jinpinga, aby pokazać, że władza jest sterowana centralnie i ja tu rozdaję karty. Tak? Nie żaden premier, nie żadne ministerstwa. Nie myślcie, że będziecie sobie robić jakieś frakcje w Komunistycznej Partii Chin. To ja jestem jedną frakcją i tylko ona tutaj rządzi. To jest i po prostu co 2-3 lata mamy jakieś różne zmiany, a to w konstytucji, a to w innych dokumentach partyjnych, które właśnie mówią o myśli Xi Jinpinga, tak, i jego przewodniej roli w partii. I centralizacja i umocnienie władzy trwa.
To tyle, jeśli chodzi o ten wątek i teraz możemy przejść, Paweł, do tematu oszczędności Chińczyków i o konsumpcji też powiemy, bo widzę, że dużo mają, tak? Średnia rodzina chińska? Szukałem takich informacji, ale to zaraz powiem. Generalnie jest tak, że od czego zacząłem szukanie tych informacji, bo pojawiło się dane MFW mówiące o tym, że Chiny stają się światową superpotęgą w oszczędnościach jakby globalnych, tak? I Chiny wygenerowały 28% całkowitych światowych oszczędności w poprzednim roku i to tylko trochę mniej, bo 33% udziału na całym świecie mają razem USA i Unia Europejska. No to ma też różne swoje implikacje, bo na przykład gdyby Chiny były taką gospodarką otwartą, to by znaczyło, że rynki kapitałowe u nich byłyby największe na świecie, tak? No, a tak nie jest. I kolejna informacja, gospodarstwa domowe zwiększyły swoje depozyty o blisko 17 bilionów juanów. To jest nieco ponad bilion mniej niż w rekordowym 2022 roku, no ale był to efekt wciąż narastających obaw o bieżącą kondycję i przyszłość gospodarki oraz osobistych finansów, stabilnych cen dóbr konsumpcyjnych, a także tracących na wartości aktywów inwestycyjnych, jak nieruchomości czy akcje. Kolejna informacja. No to właśnie jeśli chodzi właśnie o ten 2022 rok, to on wtedy był rekordowy, bo ten depozyt wynosił prawie 18 bilionów juanów, no to jest 2,5 biliona dolarów około i wtedy on wzrósł o 80% w stosunku do 2021 roku. Także miał miejsce duży wzrost i w jaki sposób inwestują Chińczycy, bo co oni teraz robią w zasadzie, patrząc, że rynek nieruchomości nie wszędzie zbyt dobrze, jest trochę ryzyko, no to oni szukają innych, bardziej powiedzmy stabilnych miejsc, gdzie mogą inwestować. W zasadzie mówi się o tym, że o certyfikatach depozytowych, o złocie, o uniwersalnych polisach ubezpieczeniowych na życie. Generalnie tam, gdzie nie ma dużego ryzyka, ale wzrost jest powiedzmy tam 2, 3, 4%. Także widziałem, że zdecydowana większość to jest właśnie takie powiedzmy coś w stylu lokat, tak? To w takie rzeczy teraz inwestują Chińczycy plus złoto. Stąd też na globalnym rynku złota to Chińczycy w tamtym roku dominowali i w zasadzie eksperci twierdzą, że oni tam za sprawą Chińczyków cena złota rosła w poprzednim roku, dlatego że był też duży popyt ze strony Chińczyków, szczególnie oczywiście te sztabki, złote monety albo fasolki, o których też w poprzednich odcinkach mówiliśmy, gdzie młodzi Chińczycy kupują sobie złote fasolki, żeby oszczędzić część pieniędzy, które posiadają. I jeśli mówimy o konsumpcji, ona w poprzednim roku wzrosła, ale słabiej niż się spodziewano w zasadzie. I ekonomiści twierdzili, że po rezygnacji, po zakończeniu strategii zero COVID, ten przyrost depozytów będzie zdecydowanie wolniejszy, a nadmiarowe środki zgromadzone podczas pandemii Chińczycy przeznaczą podobnie jak w USA czy w Unii Europejskiej na konsumpcję. Tymczasem sprzedaż detaliczna wzrosła tylko o 7,2%, i to są dane, że przez ponad 20 lat przed wybuchem pandemii nigdy nie rosła wolniej. Także jeśli porównamy konsumpcję chińską gospodarstw domowych, utrzymuje się ona na poziomie 40% PKB, podczas gdy w Polsce jest to około 60%, a w USA ponad 70%. I władze chińskie od lat deklarują potrzebę wspierania konsumpcji, ale tak za słowami nie idą czyny. Generalnie relatywnie mało Chińczycy konsumują, dużo oszczędzają.
Także ten plan w zasadzie Xi Jinpinga, tak, który mówił o tym podwójnym obiegu, tak, żeby produkować w Chinach też znaczy eksportować też, ale też coraz więcej i konsumować w Chinach, troszkę nie działa, bo Chińczycy w zasadzie tradycyjnie, bo Chińczycy zawsze to robili i mają to w genach, oszczędzają albo inwestują, ale inwestują w zasadzie w takie miejsca, które są dosyć bezpieczne. Kiedyś tym bezpiecznym miejscem inwestycji były nieruchomości. Już teraz to się skończyło, więc teraz, ale dawały też duży wzrost inwestycyjny, a teraz raczej szukają takich miejsc, gdzie właśnie jakieś lokaty, złoto, gdzieś, gdzie jest mniejszy wzrost, ale powiedzmy w miarę stabilny. Jakiś komentarz, Paweł? Tak, byłem wyciszony, bo tutaj się tak w głowie mi rodzi taka myśl, bo tak, z jednej strony bardzo dużo mówimy, że Chiny są zadłużone, są krajem o największym stopniu zadłużenia, jeżeli chodzi o zadłużenie przede wszystkim regionów, to jest ponad 300% się często mówi, niektóre mają trochę mniej, natomiast Tak. są jakieś dane, które pokazują, że ponad 300% w stosunku do produktu krajowego brutto, plus zadłużenie rządowe, a z drugiej strony rekordowe oszczędności. No i wiesz, co się rodzi w głowie, tak? A państwo autorytarne to może jednak rozwiązać szybko problemy tutaj rządu i regionów. Wyciągnąć pieniądze. No wiesz, takie wiesz, w demokracji raczej by nikt na to nie wpadł, ale tam jakieś obligacje takie, wiesz, jakąś daninę rządowe, jakiś nowy podatek od na przykład nieruchomości, żeby to jakoś opodatkować. No nie wiem, czy wiesz, w którymś momencie, jeżeli problemy na przykład by się utrzymywały, związane z obsługą tego długu przez regiony, czy jakieś takie pomysły by się w tych głowach nie rodziły, no bo to tak jakoś naturalnie przychodzi. Myślę, że mogłyby się rodzić, tylko że Chińczyk jest przywiązany do pieniądza i jeśli ktoś przyjdzie mu powie z góry, że tu 10% bym od pana wziął, to myślę, że nie będzie. Mogłyby być pewne niepokoje wtedy. Zdecydowanie, mogłyby być niepokoje. Taką wolność, ograniczenie Chińczycy jak gdyby akceptują, natomiast zabór tych pieniędzy to myślę wzbudziłby wiele kontrowersji. Ale wiesz, żarty żartami, natomiast to mogłoby być czyli sięgnięcie w jakiś sposób i zwiększenie danin w stosunku do osób, które posiadają właśnie oszczędności, mogłoby być jakimś wyjściem z ich sytuacji. Zgadza się. Albo wiesz, bo może to też być tak, że nie, tylko jakoś zachęcenie, tak? W jakiś sposób, żeby te oszczędności były lokowane w jakichś projektach, powiedzmy, rządowych, nie? Są już takie pomysły, żeby właśnie te środki lokować, bo niektóre małe firmy i średnie przedsiębiorstwa mają trudności z pozyskaniem środków, znaczy kredytów w zasadzie, tak? Banki wolą dawać kredyty większym przedsiębiorstwom. I jest tak stworzony mechanizm, ale on jest taki trochę na skraju, powiedzmy też trochę ryzyka giełdowego, bo można inwestować w takie firmy, ale troszkę nie wiadomo, czy jeśli przynoszą one zysk, to wtedy ty dostajesz więcej pieniędzy, nawet dostajesz tam jakąś część z tych zysków, a jeśli nie, to tracisz te pieniądze. Ale to są jakieś obligacje korporacyjne, czy nie, to jest jakiś inny mechanizm? To słyszałem o jakiejś takiej aplikacji, która stwarza takie możliwości, ale to jest właśnie, to chyba są jakieś takie pojedyncze przykłady i są jakieś testy, mi się wydaje, robione, jak to będzie działało. I obawiam się, że dużo osób straci pieniądze i skończy się ten eksperyment.
bo będzie dużo różnych takich naciągaczy albo przedsiębiorców, którzy to wezmą pieniądze i potem znikną. Podejrzewam, że może coś takiego być, więc do tematu pewnie jeszcze wrócę, musiałbym zgłębić bardziej, ale słyszałem jakieś takie pogłoski, żeby coś takiego wprowadzać. Szczególnie to było stworzone dla małych i średnich przedsiębiorstw, które właśnie, tak jak mówię, mają problem z pozyskaniem funduszy dla siebie. Ale co mogłoby jeszcze pomóc moim zdaniem, bo te duże oszczędności wynikają z tego, że nie jest zbyt rozwinięta sieć zabezpieczeń społecznych w Chinach. No i myślę, że gdyby część środków władza przekierowała na emerytury, na lepsze emerytury, czy na ochronę zdrowia, czy na edukację, to Chińczycy mogliby więcej wydawać na bieżące wydatki i mniej obawiać się o finansową przyszłość. A trochę wygląda teraz to tak, że wszędzie, gdzie nie idziesz, no edukacja jest darmowa, tak, powiedzmy do studiów, tak, no ale potem już nie jest. No ale z innej strony, no, żeby mieć dobrą edukację, no to najlepiej iść prywatną i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko kosztuje, więc stąd są też oszczędności potrzebne, tak, bo jeśli mamy dziecko, a chcemy je dobrze wykształcić, no to kosztuje duże pieniądze, tak. Jeśli chodzi na przykład, słyszałem ostatnio o przykładzie jednego Chińczyka, który studiował w Australii i jego rodzina zarabiała 4000 juanów miesięcznie miało tylko, co jest 2200 zł. Bardzo mało, ale to było tak, że połowę rodzina się złożyła, żeby on wyjechał, bo generalnie chyba te 4 czy 5 lat studiów w Australii to kosztowało około 1 000 000 juanów jakoś. No to dobra, 4000 juanów miesięcznie, a 1 000 000 juanów do zapłacenia. To już to jest inna historia, coś tam się później stało z tym panem, ale chodzi mi o to, jakie są skale, tak? Ile pieniędzy potrzeba. Tak? To jeśli chcemy za granicą, tak? W Chinach będzie to trochę taniej. Nie znaczy, że gorzej, ale trzeba się dostać do dobrego uniwersytetu, co nie jest łatwe, a łatwiej jest zapłacić i pojechać do uniwersytetu za granicą w obecnych warunkach chińskich, tak? A tu mam pytanie, edukacja w Chinach jest płatna, czy jest bezpłatna? Nie, no jest bezpłatna, publiczna, tylko że już studia to na lepszych uniwersytetach, no to trzeba, o ile wiem, chyba tam już nie trzeba nie, tam już trzeba, co uniwersytety trzeba płacić. Także tylko ta podstawowa edukacja do 15 czy 16 roku życia to jest darmowa. Więc tak to wygląda. Ktoś chce jakieś lepsze wykształcenie, tak, no to rozumiem, że tutaj rodzina musi zainwestować. Tak, to jest duża inwestycja i jeśli weźmiemy tak, edukację, potem dobrze było, żeby ten syn czy córka, no jak syn, to głównie syn, miał mieszkanie. To jest kolejne pieniądze. Więc te oszczędności są potrzebne i stąd Chińczycy oszczędzają, a przyszłość jest niepewna. Tak samo i osób starszych, bo emerytury są niskie. W miastach są lepsze, tak, ale to i tak nie są za wysokie w porównaniu do tego, jakie są potrzeby. A jak wygląda ten kontrakt? Bo kiedyś było tak, że no rodzice powiedzmy tam pomagali tym dzieciom w Chinach, ale wraz z ich starzeniem się, no to dzieci przejmowały opiekę, czyli jak gdyby spłacały, można powiedzieć, czyli taki pewien nawet, to już tam prywatnie wiem, że nawet to, co niektórzy liczyli, tak, mniej więcej jak to wygląda, no ale jest ten obowiązek taki, wiesz, tradycyjny, tak, że te dzieci mają obowiązek. Czy od tego, no bo w innych częściach Azji, no też w tej Azji Południowo-Wschodniej też mamy ten model. Natomiast no nie ukrywajmy, że często zaczyna się obecnie odchodzić, czyli dzieci po prostu przestają się opiekować tymi rodzicami, zapominają o rodzicach. Jak to wygląda w Chinach? Czy ten model nadal jest kontynuowany, czy też widzimy jakieś wyłomy? Znaczy, ja nie widzę jakichś wielkich wyłomów. Dalej jest zgodnie z zasadą, że tam syn
ma pomagać rodzicom. Jedyna różnica może jest taka, że i córki teraz też bardziej się angażują, no bo jest łatwiej też o podróżowanie i tak dalej, bo kiedyś to było bardziej tak, że już jak córka znalazła sobie męża, no to już tam z rodziną męża. A teraz jest tak, że ona też i tutaj pomaga. Także ja nie widzę wyłomów. Bardziej martwiłoby mnie z perspektywy tych rodziców to, że wielu tych ich synów, córek może nie mieć dobrze płatnej pracy, wprost proporcjonalnej powiedzmy do tego, ile oni zainwestowali. Koszt. Tak. Czyli inwestycja się nie zwraca. Że inwestycja się nie zwraca. Syna. Tak, oni będą pomagać, ale ta inwestycja się nie zwraca. Albo gorzej, ci, którzy tam lubią tak zwane leżenie płasko, no to trzeba cały czas w nich inwestować i do nich dopłacać. A dużo jest takich, tak, czyli tych synów, którzy właśnie leżą płaską, bo mówiliśmy, że wśród tych młodych problem swego czasu był, jeżeli chodzi o znalezienie pracy, tudzież poziom bezrobocia. Właśnie jak to wygląda i z czego wynika to leżenie, to płasko tych młodych ludzi? Tak, no to tam są dwa określenia, jedno leżenie płasko, a drugi tam gnicie, jak się by przetłumaczyło. I znaczy nie ma żadnych danych, które mówią, ile tych osób jest w zasadzie. Nie wiemy. Możemy porównywać na przykład, jakie jest bezrobocie i powiedzmy, nie wiem, że połowa, ale to były połowa tych osób właśnie nie chce pracować albo nie chce pracować na takich warunkach, jakie są im proponowane. Tak? No to gdybyśmy przyjęli takie założenia, no to byłoby powiedzmy kilkanaście max milionów Chińczyków. I moim zdaniem to nie jest też jakieś powszechne niesamowicie, tak? Bo raczej Chińczycy są ambitni, ale no, jest tych kilka czy kilkanaście milionów takich osób. Ale to wynika właśnie z jakichś trendów takich światowych. Tak, ja nawet słyszałem, że są ludzie, którzy są dumni z tego, że nic nie robią. Za komuny też byli tacy. Oni najczęściej stali przy tych budkach z piwem i też byli co niektórzy dumni z tego, że się nie zhańbili pracą. Natomiast no, podobno wśród młodych jest jakiś taki, pewnie jakieś angielskie jest na to określenie, a więc piszcie jak to się tam nazywa, ale na pewno jest, którego ja nie znam. Czy to jest właśnie taki trend światowy, czy to raczej wynika z jakichś wewnętrznych elementów w Chinach? Czy trend światowy to nie wiem, bo tak nie patrzyłem socjologicznie na to, ale w Chinach to no, czy można, znaczy są dwie rzeczy, bo w tych dwóch postawach czasami jest tak, że część z nich pracuje, ale pracuje po prostu po najmniejszej linii oporu. To światowy trend. To jest akurat światowy trend, tak? I po prostu coś mi zadano, dobra, zrobię, ale nie za szybko i tak dalej. Bo oglądałem wywiad z jednym Chińczykiem właśnie na ten temat i on właśnie mówi, że chodzi do pracy, ale chodzi 8 godzin. Jak szef go pyta, czy ma coś zrobić, to pyta, czy nie może później, albo czy ktoś inny by nie mógł tego zrobić. Także. Czyli widzimy, Chińczycy tutaj doganiają, tak? No, na TikToku jest dużo takich jakichś filmików chyba, że właśnie osoby, które promują ten trend, tak? Także jeden to jest taki, że po prostu pracuje, ale najmniejsza linia oporu i potem niezgodnie z zasadą tam 996, która była wcześniej, mówiona, że w Chinach tak się pracuje. 9 tam godzin tam dziennie, tak, 6 dni w tygodniu, najlepiej znaczy więcej nawet tam tych godzin, jak najwięcej w pracy. A teraz jest tak, że nie wiem, 8 godzin i potem mnie nie ma, tak? No i w ogóle były tam też sprawy w Chinach dotyczące tego, czy pracownik musi odpowiadać na SMS-a od pracodawcy już po godzinach pracy, tak? Bo kiedyś to była norma, tak? No i wyszło, że nie musi. Tak, że nie ma takiej potrzeby. No wiadomo, że to ma swoje konsekwencje, bo może później ta osoba nie pracować, tak, przykładowo zostać wyrzucona. Ale mówię o jakichś takich przykładach, które tam mają miejsce teraz w Chinach, czy miały miejsce.
I inna rzecz, bo mówimy o tym najmniejszej linii oporu, a druga to jest taka, że ktoś nie chce iść do pracy, dlatego że ta praca jest poniżej jego, powiedzmy, kompetencji lub kwalifikacji, jakich on uważa, tak? Że on nie będzie rozwoził paczek, bo on skończył tam studia, tak? To on nie będzie tego robił i czeka, aż mu się trafi praca życia, tak? Więc a to jeszcze poczekam, to może się coś trafi ciekawego, tak? Jestem jakby, jestem poszukującym, tak? Ale w międzyczasie w zasadzie to tam za dużo nie robię. Więc są dwie takie postawy. Oczywiście partia zauważyła to, no i tam Xi Jinping mówił, że to trzeba tam wytrwale pracować, działać, tak, nie poddawać się przeciwnościom. Były tam przemówienia właśnie Xi dotyczące tej sytuacji, a jakoś to nie zmieniło postaw młodych Chińczyków, więc zobaczymy, jak ten problem się rozwinie, bo my mówimy o tym problemie, powiedzmy, to jest ostatni rok, 2, 3, tak, kiedy to wyszło na światło dzienne, że ta skala tych ludzi, powiedzmy, jest większa niż zazwyczaj, bo podejrzewam, że kiedyś też były takie osobistości, ale teraz jest ich więcej i no oczywiście jest to problem dla władz, bo każda ręka do pracy, no to jest potrzebna, tak, i jednak przyczynia się do wzrostu PKB, a jeśli nie pracujesz, no to w zasadzie dla państwa trochę jesteś bezużyteczny, a długoterminowo to będziesz problemem. No tak. No to ciekawe. Ciekawe, że tutaj Chiny się tak mocno wpisują. Z jednej strony, a z drugiej strony jest cały czas to wspieranie rodziców, tak? Czyli tego trendu, powiedzmy, gdzieś zachodniego. On się nie przyjął, nie? Czyli tak. Na zachodzie, tak? No tak, na zachodzie raczej tak, tych rodziców się mniej wspiera, tak? Jeżeli chodzi o, powiedzmy, nie wiem, jeszcze tam 200-300 lat temu, to trochę inaczej wyglądało, tak? Tutaj pewnie nie było tych aż takich różnic. Zgadza się. Dobrze, to przejdźmy do następnego tematu, który dla nas przygotowałeś. Tak jest. W tamtym tygodniu też mówiliśmy o wizycie Li Hui'a w Europie i omówiliśmy kilka przykładów. Myślę, że warto zajrzeć, bo były ciekawe wypowiedzi przedstawicieli Unii Europejskiej, też Polski, Ukrainy, co Ukraina pokazała Chińczykom podczas spotkania, także polecam wam zajrzeć, bo do tej pory ze spotkania tam przedstawicieli ukraińskich i chińskich, to notatka na stronie chińskiej, dalej nic się nie zmieniło, bo myślałem, że może coś później dodadzą, ale jednak nie, tylko jest informacja, z kim się spotkali i potem jest napisane, że wyjechał do Kijowa, że wyjechał z Kijowa wieczorem Li Hui. Czyli nawet nie napisali, o czym były rozmowy, no co daje do myślenia, że chyba te rozmowy, no jeśli nic nie napisali nawet, że cokolwiek, tak, jak przy każdym spotkaniu, no to znaczy, że bardzo się nie powiodły, moim zdaniem, te rozmowy z Ukrainą, no ale jak wyglądało to z Francją i z Niemcami. Jeśli chodzi o Niemcy, to 9 marca Li Hui spotkał się z Thomasem Baggerem. To był sekretarz stanu, to jest sekretarz stanu w MSZ niemieckim i to jest ten sam poziom też spotkania dyplomatycznego, co w poprzednim roku. No i co było napisane przez Chińczyków w ich notatce, że zgodnie z tym komunikatem sekretarz stanu MSZ Niemiec miał podziękować Chinom za ich aktywną rolę w promowaniu politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Stwierdził też, że Niemcy i Chiny mają dużo konsensusu co do obecnej sytuacji kryzysowej, kolejnych kroków i perspektyw rozwojów pokojowych. A Li Hui miał zaznaczyć, że sytuacja wojny na Ukrainie grozi dalszą eskalacją, co nie służy zarówno Chinom, jak i Niemcom. I że Chiny chcą współpracować z Niemcami przy organizacji Międzynarodowej Konferencji Pokojowej, w której udział wzięłyby wszystkie strony. Dobra, a co napisała strona niemiecka? No to tu rzecznik niemieckiego MSZ, on zaprezentował to w swojej wypowiedzi 11 marca, która była bardziej zachowawcza
niż to, co przedstawiali Chińczycy. No i według rzecznika on zaznaczył, że wyraźne stały się już dobrze znane różnice między stanowiskiem Chin a stanowiskiem Unii Europejskiej w sprawie rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. I powtórzono, że stanowisko Chin w tej kluczowej kwestii ma wpływ na stosunki niemiecko-chińskie i Unia Europejska-Chiny. I powiedział rzecznik też, że daliśmy jasno do zrozumienia, że z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki pokojowe Chin, jednak nie przedstawiono żadnych tak nowych chińskich inicjatyw. Także chińska notatka powiedzmy trochę swoje, że mamy bardzo dobre relacje, a niemiecka mówi, no ale słuchajcie, Chińczycy tutaj, no wiemy, że tam wspieracie i to Rosjan i to wpływa na nasze relacje, na niemiecko-chińskie i na unijno-chińskie. Bo jeszcze rzecznik powiedział, że wyrażono jasne obawy właśnie dotyczące tej współpracy oraz dostaw podwójnego zastosowania i uchylenia się od sankcji przez chińskie firmy. I dodał jeszcze, nie ma wątpliwości, że będziemy długoterminowo i zdecydowanie wspierać Ukrainę, jak stwierdzono w umowach o współpracy w zakresie bezpieczeństwa. I to właśnie powiedzieliśmy naszym chińskim rozmówcom, powiedział rzecznik niemieckiego MSZ-u. Dobrze, to krótko jeszcze co we Francji się działo. Li Hui tam skończył swoją podróż po Europie i spotkanie było o niższej randze niż w Polsce czy w Niemczech, bo spotkał się tam z zastępcą dyrektora Departamentu do Spraw Politycznych i Bezpieczeństwa MSZ Francji. Francuskiego komunikatu nie znalazłem, ale ten niemiecki mówił, że podkreślają dobre podstawy relacji chińsko-francuskich, no w zasadzie trwają przygotowania do wizyty Xi Jinpinga we Francji oraz jest chęć współpracy w sprawie rozwiązania tej sprawy wojny na Ukrainie, jako że to są dwa państwa niezależne o wpływach globalnych, czyli Francja i Chiny. I nie szef MSZ-u, tylko tutaj przedstawiciel MSZ-u francuskiego miał powiedzieć, że kryzys na Ukrainie wywarł wpływ na bezpieczeństwo w Europie i porządek międzynarodowy oraz że Francja i Chiny jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ ponoszą większą odpowiedzialność i obowiązek wspólnego promowania właściwego rozwiązania kryzysu. Jakbyśmy mieli podsumować wizytę Li Hui'a, to można powiedzieć, że nic się nie zmieniło. Znaczy, to była po prostu wizyta chińska, która miała pokazać bardziej, powiedzmy, innym państwom na świecie, globalnemu południu, że oni są zaangażowani w rozwiązanie konfliktu. Bo na poziomie europejskim to chyba wszyscy widzą, że nie ma tego zaangażowania chińskiego, takiego realnego, tak. I jeszcze jakbyśmy porównali poprzedni rok wizytę Li Hui'a do tego, to w tamtym roku wydaje mi się były większe oczekiwania i nadzieje europejskie w stosunku do Chin, a w tym roku to już jest taka sytuacja, że to my wszystko już wiemy, że przyjechaliście tylko powiedzieć, co macie powiedzieć i nic nie będziecie robić, tak? Ale bardziej powiedzmy konfrontacyjne podejście europejskie, tak? Że my mówimy już wprost, słuchajcie, i to podajemy w notatkach, bo może było to mówione i w tamtym roku, ale teraz to już podajemy też dla obywateli, że mówimy wprost o tym, że wspieracie, że wysyłacie broń. Ukraińcy prawdopodobnie jest szansa, że oni też pokazali jakieś części chińskie, rakiet czy jakiegoś innego sprzętu czy dronów. Trudno powiedzieć, bo oni w notatce napisali Ukraińcy, że pokazano części rakiet z Korei Północnej oraz sprzętu z innych państw trzecich. Więc ja mam podejrzenie, że chiński też się tam znalazł, stąd zachowanie Chińczyków w ich z kolei notatce, która tam o niczym nie wspominała, oprócz kto był i że Li Hui później wieczorem wyjechał. Także mamy po prostu kolejną taki dyplomatyczny, powiedzmy, pokaz chiński, ale skierowany bardziej do państw trzecich, a nie do państw, których konflikt najbardziej interesuje. A pytanie jest tego typu, skoro tak jest, no bo
tutaj pełna zgoda. W zeszłym roku Europa nie wiedziała, na co można liczyć, jaka jest do końca postawa Chin. No bo widzieli, że z jednej strony mówią, że są w sojuszu z tą Rosją i popierają, a z drugiej strony gospodarczo mało pomagali. Nie było dostaw też uzbrojenia, broni, a więc gdzieś ta postawa była często odczytywana, moim zdaniem błędnie, jako neutralna. Natomiast no, w tym roku no już wiadomo chyba było, że po stronie tej europejskiej, że tutaj trochę jest taka strata czasu. Natomiast pytanie, po co to Chińczycy robili? Po co ten Li Hui spotkał się tutaj? No jednak musiał trochę czasu spędzić, trzeba było przygotować jakieś rozmowy, oferty. Po co to było robione? Jaki to miało cel? Wydaje mi się, pierwsza rzecz to jest sprawdzenie tego, jak w Europie teraz jest postrzegany konflikt, bo mi się wydaje, że Chińczycy trochę nie rozumieją tego, co się dzieje. Oni patrzą troszkę przez tą tubę rosyjską, że Rosjanie już wygrywają i że może Europa będzie odpuszczać. Okej, tak czyli nastroje. Tak. I sprawdzają nastroje, czy Europa już odpuszcza i to my tam zaraz wkroczymy, bo jest plan rozmów pokojowych w Szwajcarii. Tak, ale czy wszystkie... Szwajcarzy tak mówią, że mają nadzieję, że Rosja przystąpi do niego. Tak, także no, zobaczymy, czy przystąpi, czy nie, to tego nie wiemy, ale to było takie badanie nastrojów, co się teraz dzieje w Europie. No to Europa jasno powiedziała moim zdaniem, że my w większości tych notatek przedstawicieli europejskich było powiedziane, że my będziemy cały czas wspierać Ukrainę aż do końca. Tak? Okay. No, myślę, że Chińczycy się tego nie spodziewali, bardziej patrzyli na to, że sytuacja na froncie staje się trudniejsza dla Ukrainy, no to przypuszczali, myślę, że Europejczycy trochę zmiękną. Czyli że czyli badanie tego, ponieważ rosyjska propaganda przez że są podziały, że tutaj osłabiła się wola wspierania. I czy tutaj właśnie jakieś elementy, czyli pękanie tego wsparcia, rozumiem, badanie tego. Tak, myślę, że to jest jedna rzecz. Druga to jest, co już wcześniej mówiłem, że w zasadzie pokazywanie na arenie międzynarodowej innym państwom, które właśnie oni nie będą inni raczej czytać tak szczegółowo tych notatek, tylko będzie informacja, że przedstawiciel chiński jeździ po Europie i prowadzi rozmowy pokojowe. Tak? No i jak ktoś sobie tak przeczyta tylko te informacje, no to będzie myślał, powiedzmy, nie wiem, w Angolii, przypuśćmy, albo w jakimś innym państwie, który nie jest jakoś tam zaangażowany w konflikt, albo nie jest jakoś bardzo zainteresowany tym konfliktem, powiedzmy, no to powie, Chińczycy tutaj prowadzą rozmowy pokojowe, prowadzą politykę globalną, tak? A to dalej będzie też podbijane tam przez innych przedstawicieli chińskich, że oni są za pokojowymi rozmowami, za tym, żeby zakończyć jak najszybciej konflikt i tak dalej. Więc inni później też będą, to też wpływa na postrzeganie Chin na świecie, tak, że są zainteresowani wsparciem i powiedzmy w porównaniu do Stanów, no to oni szukają rozwiązań pokojowych, a Stany co robią? Podsycają konflikt, tak? I Zachód podsyca konflikt, wysyłają znowu amunicję. Zresztą to w chińskich mediach w tym roku dosyć dużo takich artykułów się pojawia, co mnie troszkę zaskakuje. Wcześniej były, bo na bieżąco to przeglądam i wcześniej wydaje mi się było mniejsze natężenie takich artykułów. Powiedzmy poprzednie pół roku, powiedzmy w tamtym roku, tak, ostatnie półrocze, a w tym roku jest jakieś takie kilka artykułów tygodniowo na ten temat, że tu NATO podsyca konflikt, że tu NATO będzie miało żołnierzy, że wysyła uzbrojenie, a tu trzeba dążyć do rozmów pokojowych i tak dalej. Także ta retoryka jakby się jeszcze bardziej wzmacnia. No, oczywiście to jest
dla Rosjan w to mi graj, można powiedzieć, tak. Wyjaśnij może, bo część widzów często się zastanawia, dla mnie to wydaje się oczywista odpowiedź. Dlaczego Chiny popierają Rosję w tym konflikcie? No i jak gdyby prezentują optykę większości, no oczywiście jakąś tam, nie w 100%, no ale w większości optykę rosyjską. Nie wiem, czy to będzie pierwsza rzecz, ale jeśli spojrzymy najpierw na relacje przywódców, na Xi Jinpinga i Putina, no to Xi Jinping nawet się mówi, że troszkę próbował się kreować na takiego Putina, że to był dla niego wzór medialny, powiedzmy. Tak. I czy oni się lubią, czy się nie lubią, to już tego nie wiem, ale często się spotykają. Już ponad mieli 30 różnych spotkań ze sobą, odkąd są przywódcami obu państw. Więc te relacje są dobre i troszkę byłoby też dziwnie by to wyglądało dla Chińczyków wewnątrz, gdyby nagle tutaj były zawsze mówione, że mamy najlepsze relacje i tak dalej, a nagle my się odsuwamy od Rosji. To by nie wyglądało też dobrze. Druga rzecz to Stany Zjednoczone, które są jakby w centrum polityki Chińskiej Republiki Ludowej. No a w zasadzie kto jest, jeśli mamy wspólnego wroga, no to może być naszym, powiedzmy, sojusznikiem, przyjacielem, a mają takiego wroga właśnie w postaci Stanów Zjednoczonych. Więc oba państwa grają na to, żeby osłabiać Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej, więc dla Chińczyków no to jest Rosja, to jest bardzo dobry kompan do tego, członek Rady Bezpieczeństwa, więc czasami możemy coś zagłosować przeciwko Stanom, tak, zablokować. Możemy podejmować różne właśnie inne działania na arenie globalnej. No ale głównie to myślę, że jeśli chodzi o ONZ, tam jakaś, powiedzmy, jest nić współpracy. Stąd myślę, że w zasadzie nawet te dwa czynniki to już są wystarczające do tego, żeby przyjąć, że Chinom zależy na tym, żeby jakoś podtrzymać też Rosję. Nie uważam też, że oni są jakoś bardzo zadowoleni z tej wojny, bo już myślę, że dla nich to już chcieliby, żeby się zakończyła ta wojna, ale z drugiej strony... Rosjanie też, ale z drugiej strony chyba Chiny mimo wszystko nie mają aż takiego lewaru na to, albo sobie zdają sprawę, że Putin jakby nie wciska hamulca, nie? I po prostu będzie grał do końca. No tak, no bo jak miałaby się zakończyć teraz, no to jest oczywiście pytanie, na jakich warunkach. Te warunki rosyjskie nie są nie do przyjęcia, a z drugiej strony warunki ukraińskie dla Rosji i też dla Chin są, wydaje się, że nie są do przyjęcia, tak? No na tym konflikcie na pewno Chiny tracą, tak? No bo tutaj jeżeli chodzi o te elementy gospodarcze, natomiast tak jak powiedziałeś, ale i wizerunkowo te rzeczy, tak, a no to może mniej, tak? No bo jednak oni nikogo nie napadli i nawołują do pokoju, wiesz, a więc tu wizerunkowo to można powiedzieć, że wychodzą z twarzą, z ich punktu oczywiście widzenia. Natomiast te dwie rzeczy, które wymieniłeś, myślę, że one są właśnie istotne w perspektywie, jeszcze pewnie można by tam kilka znaleźć, w perspektywie właśnie poparcia takiego dla Rosji i no, tej kroplówki, która idzie, tak, bo nie możemy mówić o szerokim strumieniu. I następne pytanie, co z rosyjską pożyczką? No bo Rosja wystąpiła o pożyczkę od Chin i to już kilkakrotnie dostawała kosza za każdym razem. Jak teraz to wygląda i czy to w ogóle jest gdzieś komentowane w mediach chińskich? No bo w Rosji jest. W mediach chińskich akurat nie widziałem, to jest jakoś tam pomijany temat, myślę, bo temat drażliwy, więc tematy drażliwe są pomijane. Myślę, że
są większe obawy, jeszcze większe niż wcześniej Chińczyków w takim jawnym wspieraniu finansowym Rosjan, bo chociażby Unia Europejska wpisała teraz w tym roku 3 nowe chińskie firmy na listę sankcyjną w zasadzie, tak, z którymi Unia Europejska nie będzie współpracować, no to troszkę ubodło Chińczyków i to widzę w rozmowach przedstawicieli chińskich, dyplomatów, że oni o tym wspominają, że ale my prosimy o wykreślenie tych chińskich firm, dlatego że one nic nie zrobiły złego, tak? A Unia Europejska mówi, no zrobiły, także zostają. Stąd są większe obawy Chińczyków i taka pożyczka myślę, że nie będzie miała miejsca. Znaczy ona by mogła nastąpić, ale to gdyby była sytuacja bardzo kryzysowa w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, a takiej sytuacji nie ma w zasadzie, więc... No ale poczekaj, co znaczy kryzysowa? Że Ukraińcy zajmują Krym i wtedy to tak? Że Ukraińcy podchodzą pod Moskwę, co tak nie, że science fiction trochę, że zdecydowanie jakby przesuwa się front już w stronę odbicia całości Ukrainy, tak? Co byłoby porażką dla Putina, taką nawet wizerunkową. No to wtedy trzeba byłoby jakoś, a z drugiej strony też porażką powiedzmy tego bloku państw, które uważają, że to Stany, że to Amerykanie i NATO rozpętały ten konflikt. Więc wtedy moim zdaniem byłaby szansa, żeby taka pożyczka nastąpiła. Coś jakoś inaczej by tam nazwano na jakieś cele inne, ale wtedy widzę taką szansę, a inaczej teraz to raczej nie. A pytanie od widzów, taka tajna pożyczka, że tam nikt nie wie, tam po cichu, pod stołem, tak. To nie wiem, czy taka może nastąpić, nie wiem jak wygląda to w systemach finansowych. Znaczy moim zdaniem nie ma takiej możliwości, ale może właśnie coś, nie wiem. Musiałoby być bardziej, nie słyszałem, może by w jakichś innych materiałach, ale to jakby tajna pożyczka to już i tak jakby jest sprzedaż surowców i innych materiałów podwójnego zastosowania. To jest powiedzmy, tak. Tutaj w zasadzie jakby tajna pożyczka. Styczeń, luty cały czas się intensyfikuje, co Rosjan bardzo niepokoi, bo rosyjscy ekonomiści, nawet ci kremlowcy są bardzo zaniepokojeni tym takim uzależnianiem się od Chin i oni nie widzą tych wszystkich pozytywów, które w sumie muszą oficjalnie głosić i propaganda musi głosić, że jest super, bo przecież tutaj coraz więcej do Chin, coraz więcej z Chin sprowadzamy i sprzedajemy tych surowców, a więc w sumie tutaj Chiny nam pomagają bardzo. A trochę jest taka optyka w Rosji chyba, że to taki sojusznik, jest taki trochę żal, że wiesz, że to taki sojusznik, ale taki fałszywy, nie? Czyli taki friend, ale nie friend. Tak. Który trochę udaje, a tak naprawdę to nie chce, znaczy wiesz, bo tego przyjaciela poznaje się, wiesz, w trudnych sytuacjach, więc jak my przychodzimy po prośbie, to nawet nie chcą ani tych linii swapowych uruchomić, ani tej pożyczki, czyli bezkosztowny, tak wiesz, że przyjaciel, tak. Ale taki bez kosztów, nie? Czyli to nie przyjaciel, nie? Tak. Zresztą ja polecam, na moim Twitterze robiłem nitkę wypowiedź wątek taki dotyczący wypowiedzi jednego z ekspertów chińsko-rosyjskich, Chińczyka, który mówił, że on jest akurat przeciwko wspieraniu Rosji w tej wojnie, także polecam sobie znaleźć ten wątek. Jest tam w hashtagu co w Chinach, który tam jest przyczepiony u mnie na górze, więc znajdziecie. A jeśli chodzi o te relacje chińsko-rosyjskie, bo w kolejnym temacie, tak bym pokrótce może przeszedł, ale bo to chodzi o ministra spraw zagranicznych Wang Yi, który w międzyczasie 2 sesji w Pekinie on poinformował media o poglądach Chin na temat stosunków z resztą świata. I jak już rozmawiamy o o Rosji też, to co on powiedział? Powiedział, że więzy Rosja-Chiny są solidne. Zauważył, że rosyjski gaz ziemny zasila wiele chińskich domów, a po rosyjskich drogach jeżdżą samochody chińskiej produkcji.
I Wang też powiedział, że główne kraje nie powinny dążyć do konfrontacji ani z Rosją, ani z Chinami i przestrzegał, że nie można pozwolić na powrót do zimnej wojny. Także co się ministrowi spraw zagranicznych kojarzy, to że wysyłają, że rosyjski gaz jest tam w Chinach, tak, a w Rosji jeżdżą chińskie samochody, tak, i to jest współpraca rosyjsko-chińska. No taki trochę neokolonializm, bo tak, trochę właśnie żalem. Tak trochę właśnie zaleciało czymś takim, trochę mnie zdziwiła ta wypowiedź, no ale to jest jakby pokazane, że no my tu, każdy coś pomaga, tak, my razem budujemy swoją wspólną, dobrą przyszłość. Jeśli chodzi o inne państwa, bo on tam mówił praktycznie o wszystkich kontynentach, no to oczywiście jeśli chodzi, na pierwszym miejscu było mowa o Stanach, o stosunkach Waszyngton-Pekin i Wang miał powiedzieć, że te relacje się poprawiły od czasu spotkania Xi Jinpinga z Joe Bidenem w San Francisco w listopadzie poprzedniego roku, no ale skarży się jednak, że amerykańskie błędne wyobrażenie o Chinach utrzymuje się, a amerykańskie obietnice nie są tak naprawdę spełniane. Ja myślę, że tu chodzi o kwestię Tajwanu, bo ostatnio też mieliśmy dosyć ciekawe informacje, że wojska amerykańskie nie będą rotacyjnie przebywać na Tajwanie, a będą z stałą obecnością. Także tego wcześniej nie było, a teraz mamy zmianę polityki amerykańskiej, no i też zgoda Tajwanu, ale to myślę, że Tajwańczycy się cieszą z tego. Oczywiście Wang oskarżył Stany o opracowanie różnych taktyk tłumienia Chin i że sankcje administracyjne Bidena nałożone na chińskie podmioty osiągają zdumiewający poziom i niezgłębionego absurdu. Także no, relacje amerykańsko-chińskie powiedzmy bez zmian, kurs konfrontacyjny. Jeśli chodzi o Tajwan, no to powiedział, że Chiny nigdy nie pozwolą na oddzielenie Tajwanu od naszej ojczyzny i powiedział, że ci, którzy popierają niepodległość Tajwanu, zostaną spaleni za igranie z ogniem i skosztują gorzkich owoców swojego postępowania. No ale to już to z igraniem ogniem to już też jakiś z rytualnych tekstów Wangi jest. No już to parę razy czytałem. Jeśli chodzi o Morze Południowochińskie, to napięcia w zasadzie będą się dalej utrzymywać. Wang powiedział, że Pekin nie zamierza wycofać się z trwających kampanii nękania filipińskich statków na wodach terytorialnych Manili. Znaczy on tak nie powiedział, że będą to robić, tylko że to jest ich, więc no w zasadzie to Filipiny nie powinny pływać w tamtych rejonach. I powiedział, że będą się opierać nieuzasadnionej prowokacji w regionie. W sprawie Ukrainy i strefy Gazy, no to Wang nazwał cierpieniem ludności cywilnej Gazy tragedią dla ludzkości i hańbą dla ludzkiej cywilizacji, no ale jednak poza poparciem dla rozwoju i tam dla rozwiązania dwupaństwowego, to Wang nie zaoferował żadnej pomocy w tym kryzysie humanitarnym w Gazie. Podobnie jeśli chodzi o Ukrainę, to powiedział, że no jest potrzebna międzynarodowa konferencja pokojowa, uznana zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę. I na koniec mówił o Unii Europejskiej i o Unii powiedział tak, że określenie Chin jako partnera, konkurenta i rywala systemowego jednocześnie nie jest ani zgodne z rzeczywistością, ani wykonalne. I dodał na koniec, silna Europa leży w długoterminowym interesie Chin, silne Chiny leżą także w podstawowych interesach Europy. Także takie było przemówienie Wanga podczas spotkania. Jakoś tak zakreślił w skrócie wizję globalną, ale to jakby podtrzymywanie trendu. Nie powiedziałbym, żeby tam coś się pojawiło nowego. No tak, słuchaj, a mam takie pytanie, chyba już na koniec, odnośnie TikToka, bo wczoraj w Globalu mówiliśmy o tym, że w kongresie została przegłosowana ustawa zakazująca TikToka w Stanach Zjednoczonych i obywatelom amerykańskim, chyba tak to jest.
Zobaczymy, co będzie w Senacie, natomiast jeżeli by ona przeszła, Amerykanie już konsorcjum budują, też o tym mówiliśmy, która odkupi TikToka od Chińczyków, żeby mógł działać. Co ciekawe, Trump jest przeciwny temu zakazowi, mu się tam zmieniło i mu się często moim zdaniem jeszcze będzie w przyszłości to zmieniać, ale teraz liczy tutaj na wyborców tych młodych TikTokowych, ich co prawda jakoś może dużo on nie ma, no ale jacyś tam może się znajdą, którzy będą chcieli z tego względu na przykład na niego głosować, kto wie. Jak to jest komentowane w Chinach i czy Chiny chcą coś w tym, powiedzmy, względzie zrobić, no bo to jest chyba postrzegane jako taki, no, firma, która odniosła sukces, tak? Tak, to może jeszcze jakiś mały komentarz do tego, co powiedziałeś, bo jeśli chodzi na przykład o Trumpa, to jest ciekawy wątek, bo on w 2020 roku, jeszcze gdy pełnił funkcję prezydenta Stanów, no to on wydał takie rozporządzenie wykonawcze, które zakazywało używania TikToka w USA. Tak. No ale zostało to zablokowane przez sędziego federalnego i później odwołane przez Bidena w 2021 roku. To była taka historia, no ale co się stało? No teraz okazuje się, że Trump, tak jak mówiłeś, powiedział, że no, on by to zablokował. A dlaczego? No, mówi się o tym, że tam jeden z jego darczyńców, jakiś tam miliarder, właśnie ma udziały w spółce, 15% udziałów. No i trochę konflikt interesów się robi. Tu darczyńca, a ten będzie chciał blokować, no to mówi, on nie będzie blokował. Biden z kolei powiedział, że teraz, jeśli by to przeszło tam dalej przez Senat, no to on to podpisze. Zablokowanie w zasadzie TikToka. No, czekamy, co będzie. Jestem ciekawy, czy to w ogóle będzie procedowane, będą chcieli w tym roku jeszcze przed wyborami. Bo właśnie muszą się zorientować, bo TikToka podobno używa 160 czy 170 milionów Amerykanów, albo ma zainstalowanego. Tak? No, także no, bardzo dużo osób. Pytanie, pewnie będą robić jakieś grupy fokusowe przed wyborami, jak będzie to wyglądało. No ale z drugiej strony, jeśli by się to udało... już robili. Okej. I też podobno to i był oprócz tej darczyńcy, tak, no to jest taka, wiesz, konspiracyjna, ale że wyszło Trumpowi, że on, bo Biden, wiesz, bo to było tak, że Biden powiedział, że on to podpisze i wtedy Trump powiedział, że on to jest przeciwny. Biden powiedział, że podpisze, żeby, wiesz... Skądś to znamy, tak, ogólnie, nie? Tak. Bo jakby Biden powiedział tak, to być może byłoby inaczej, a jeszcze powiązano tą sprawę z tym darczyńcą, to prawda. Tak, no, bo jeśli miałoby być w miarę takie przejście łagodne, tak, do jakiejś firmy amerykańskiej, no to myślę, żeby tam ci TikTokerzy tak nie narzekali, tak myślę. No, ale były sekretarz skarbu USA, Steven Mnuchin, czy nie wiem, jak jego się czyta, no, zapowiedział, że zebrane już jest konsorcjum inwestorów, żeby właśnie wykupić od ByteDance'u te udziały. Tylko pytanie jest, co ByteDance, no bo ByteDance się zarzeka, że oni się nie chcą sprzedać. Pytanie, czy w ogóle mogą, nawet jakby się chcieli. No właśnie, no tak, no ale to jest prawo amerykańskie, więc no jeśli oni będą, albo będzie sytuacja, że albo w ogóle nie będziecie, tak, albo to musicie jednak sprzedać. No, czy mogą, czy nie mogą, to wystarczy zobaczyć przykład chiński, czy Facebook w Chinach działa. No nie działa. Czy Instagram działa? Nie działa. No nie działa. Czy Twitter działa? Nie działa. Nie działa. Jak masz VPN, to działa, ale to VPN generalnie jest nielegalny w Chinach. Więc no, można, tak? U innych można, to dlaczego tutaj w Ameryce? Nie, ale wiesz co? Chodzi mi o to, jak to jest komentowane w Chinach, tak? No bo to jest komentowane, naszych biją i tutaj nie oddamy naszej firmy pod szantażem, no jednak to jest szantaż taki, że albo się sprzedacie, albo nie będziecie działać.
To aż takich na razie jest bardziej podnoszona taka sytuacja, że oni mówią o wolności słowa w Ameryce. A jaka to jest wolność słowa, tak? Jest ograniczana, tak? Tak, że ograniczacie wolność słowa. Przecież to jest normalna firma, macie tutaj, możecie tam sprawdzać różne rzeczy, tak, wszystko finansowo jest w porządku, to dlaczego wy to zamykacie? I że to są podwójne standardy stosowane do Chin. Na razie jest taka retoryka, tak, chińska, że wy mówicie dużo o wolności słowa, a co tu się dzieje? Chcecie zamykać nam tu firmę. No a potem będą pewnie dalej przechodzić, że właśnie my się nie poddamy, ale to będą musieli, tak, jeśli to wejdzie, tak, no to... Tak, no jeszcze wiesz, Kanadyjczycy teraz też zrobili woltę, bo powiedzieli, że działalność TikToka zagraża bezpieczeństwu narodowemu. I też w Europie gdzieś słyszałem, że już są jakieś głosy na ten temat. Czy właśnie nie ma jakiejś takiej obawy w Chinach, że wiesz, w którymś momencie ten TikTok będzie, ale dostępny, tak? Na przykład w Chinach, tak? I powiedzmy w Azji Południowo-Wschodniej, nie? I nie wiem, w Rosji na przykład jeszcze, nie? Chociaż w Rosji nie. No myślę, że tak szybko się to tak nie stanie, tak mimo wszystko, ale no, zobaczymy jak wyjdzie w Ameryce, bo jeśli Ameryka da jakiś taki sygnał, tak, że okej, zobaczcie, to się udało, no to może inne państwa pójdą za tym przykładem. Tylko mówię, tak mamy ten rok wyborczy i on zawsze jest troszkę poszatkowany, tak, że mamy różne informacje, ale nie wiadomo, czy to się uda do końca wyborów, tak, zorganizować. Ale w każdym razie mówię, no Chińczykom to się nie podoba i to bardzo. Tak, no bo wiesz, wtedy może właśnie TikTok będzie musiał się przeprosić z Rosją, bo oni tam ograniczyli, chcieli być tacy prozachodni trochę. Bodajże chyba w marcu ograniczyli tą działalność i te transmisje na żywo i tak dalej, więc no to tak główne jak gdyby tą funkcjonalność. No i co? A w tym momencie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju media, to oprócz rosyjskich, to też w Rosji prawie wszystko jest zakazane albo za moment będzie zakazane. VPN-y też, bo na razie są ograniczane, natomiast tutaj cały czas jak gdyby nadzór walczy z nielegalnymi, nazwijmy to, treściami, tak? No Meta jest uznana za terrorystyczną organizację, czy jakoś tam, nie? A więc no idą tym modelem chińskim, nie? Tropem chińskim, tak? Czyli wiesz, może podobne będą, wiesz, jakieś wspólne, tak? Wspólny internet. Wspólny internet? No Chińczycy mogliby im zrobić. No, znaczy nie, no to byli już specjaliści z Chin, którzy doradzali. Tak, to prawda, tak, to też tak słyszałem. Słyszałem doradztwo, zrobić też wielki mur internetowy. Tak, no bo tutaj Chińczycy mają, wiesz, wieloletnie, no i to doskonałe doświadczenia w i zasługi dla partii. Dostępu. Tak. No dobrze. To chyba był ostatni temat z tych, które przygotowaliśmy. Ponad godzina materiału. Dziękujemy, że chcieliście zostać z nami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszamy do komentarzy, do zadawania pytań. Te pytania będziemy publikować i omawiać w następnych odcinkach. Ja ze swojej strony dziękuję. Dziękuję Łukaszu, dziękuję widzowie. Trzymajcie się. Tak, dzięki Paweł i oczywiście tak jak już wspomniano, zapraszam do komentowania, to będę odpowiadał. Jeśli macie pomysły, jeszcze może, że chcecie jakieś krótsze informacje, czasami jakieś szybsze informacje, co się dzieje, bo po prostu takie strzały informacyjne powiedzmy najpierw, no to też dajcie znać, czy wolicie bardziej tak szerzej omówiony temat, jak my to teraz robimy, czy mieszany sposób, albo jak teraz jest też ok, to też napiszcie. Także dzięki i dobrej niedzieli. Cześć. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie do końca. To dzięki Wam ten kanał ma szansę się rozwijać tak jak dotychczas. Pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze pomagają nam rosnąć. Jeszcze raz dzięki.